Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, was nie widać, mnie na razie tylko widać. Ekipa już czeka. Dzisiaj taki nietabowy temat. Coś na moje już trochę spracowane nogi. Temat roweru elektrycznego. Powiem wam, długo się broniłem przed takim rowerem, bardzo długo. Znaczy broniłem, nie czułem potrzeby, bo jednak wolałem pedałować na zwykłym, tylko z racji, że tego czasu coraz mniej, a chciałoby się gdzieś pojechać dalej, to trafiła się okazja przetestować rower. Także powiem wam, bardzo fajnie. Słuchajcie, mamy tutaj tak, do czynienia mamy chyba takim najzwyklejszym elektrycznym rowerem Engui i chyba najtańszym na rynku. E2 Pro wersja EU, czyli ograniczenie 25 km na godzinę i ograniczenie mocy, ale to już się zobaczy w międzyczasie. Pierwsze co to trzeba zrobić, rozpakować, bo on już tu stoi 3 tydzień mniej więcej, no bo tak, targi Kielce, później byłem chory no i tak wyszło. Także tutaj mocna ekipa już czeka. Co w pudle jest? No to co, bierzemy się za rozbieranie pudła. Dobra, instrukcja w ruchu. I tak, po odpakowaniu mamy taki obraz. Częściowo już prawie złożony rower. Osobno jest koło, błotnik, dobrze mówię, siodełko, bagażnik. Co tu jeszcze mamy? O, właśnie zastanawiałem się, gdzie jest kierownica, ale jest w pudełku osobnym kierownica. Ładowarkę mamy. Ładowarka jest 54,6 V, 2 ampery. Pedały sztuk 2 i klucze. Dobra, trzeba go składać. Pierwszy etap, kierownica łamana, oczywiście, żeby go łatwiej było po prostu spakować, poskładać, bo on też jest łamany na środku na składanie, także bardzo fajny temat. Śrubka i tyle tak naprawdę. Tutaj mamy jeden zaczep, tutaj mam drugi zaczep z regulacji, ale z tego co ja widzę, to jak damy na maksa regulację, to te przewody chyba są troszkę przykrótkie, no ale zaraz zobaczymy co dalej. No i poskładałem. Powiem wam, taki na filmie się wydaje mały, ale jest dosyć duży ten rower. Także do składania mamy tak, kierownicę, koło, nie ma problemu, wpinamy tylko, odkręcamy taką chyba belkę, jest jakaś ustalająca i wkręcamy, hamulec tarczowy fajnie wchodzi, tu są zwykłe na linkę hamulce tarczowe. Ja sobie według instrukcji jest najpierw błotnik, później koło, ale mi się lepiej koło, żeby nie zasłaniało, i później błotnik, nie ma problemu. Tutaj wszystkie śrubki są powkręcane w ramę, także nie trzeba szukać. Pedały też są zaznaczone, w jakim kierunku wkręcamy pedał. Jeden jest prawy, drugi jest lewy. Oczywiście można je składać, rozkładać. Siodełko, tu nie będę nikomu tłumaczył, jak siodełko się zakłada. I bagażnik. Bagażnik, myślałem, że nie z tego modelu, ale te druty troszeczkę były za szeroko. No i z tym przewodem to ja nie wiem. Lampka tylnia, jak tu przewód. Trytki wykorzystałem, które były w pudełku. Nie wiem, czy przewód ma iść tędy, czy tamtędy. Najważniejsze, żeby go łańcuch nie zawinął. Oj, to jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Powiem wam, siadłem na niego, przypasowałem się i dziwnie się na nim strasznie siedzi w porównaniu do normalnego rowera. Także no, powiem wam, na pierwszy start to będzie ciekawe. Dobra, biorę się za instrukcję, jak to w ogóle uruchomić tak naprawdę, jak ruszyć tym rowerem. Dobra, słuchajcie, przejechałem się nim, łapy mi zamarzły, z rękawiczek nie wziąłem i widać, że jeszcze brudny. I powiem wam, to nie jest takie proste jeździć takim elektrykiem, jakby się zdawało, bo wsiadłem. On tak, zanim zaczniecie pedałować, jeszcze tutaj muszę tą manetkę wszystko wyczaić. No niestety, to jest ciężki rower i ciężko mu wystartować. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi tutaj. On jest dalej na te 25 km ustawiony i tak zostanie, bo tym dzieci będą też jeździć. Także z tego co ja widzę, nie ma potrzeby go podkręcać.
16 km na godzinę. Co on mi tu pokazuje? Jakieś dziwne rzeczy. O, 4,5 km zrobiłem. Tutaj 4 km. Nie wiem, ja to się jeszcze tam podowiaduję co, gdzie, jak i dlaczego. O, czekajcie, bo tu brand new, normalnie zapomniałem. Jak się bujnie, to i nawet 30 na godzinę potrafi się bujnąć. I co zauważyłem, że przestawienie tego trybu, bo to tak na filmach się ogląda, ale te tryby są do jakiejś prędkości. Ja nawet jak odpuścicie, to jeszcze goni, ciągnie, także to trzeba się do tego przyzwyczaić. A na tym największy do tych 25 km na godzinę ciągnie. Po prostu wspomaganie. Myślałem, że to jest wspomaganie właśnie tak mocowo do pedałowania, a to jest ustawione, że do jakiejś prędkości widzę, że wspomaga. Ale mówię, jeszcze sobie troszeczkę, że tak powiem, mądrych filmów pooglądam, bo instrukcja jest po angielsku i czytanie to troszeczkę ciężki temat. Co ja tu jeszcze źle robię, bo to jest, ten film jest tak naprawdę pokazowy, nie produktu, a ja tym muszę trochę pojeździć i ja nim właśnie, on będzie mi potrzebny. O, tam widzicie te wszystkie górki różne i tam są takie bez lasów, także z tamtej strony jeszcze moje też, tak powiem, pola, lasy są, także chciałbym się tam przejechać przez te górki. Zwykłym rowerem nie byłoby opcji, znaczy byłoby, to trzeba było prowadzić, by nie doszedł, a to jednak zrobi robotę. No i będzie frajda, nie? Jeszcze większa. Tylko trzeba się na miejscu... A, moment, bo jedzie. Ale tu pies szczeka, tu auto jedzie, życie. No trzeba się do tego przyzwyczaić. Także ogólnie na pierwszy raz powiem wam na pozytywnie, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba go wyczuć, bo to nie jest takie proste. Powiem wam, krzywdę sobie można zrobić na starcie. Jakby jeszcze małe dziecko siadło, bo to jednak jakby nie było. Powiem wam, to jest kawał rowera. Tego tak nie widać. O, panel, zobaczcie, z tyłu jest panel, który ma 1,2 m. I to jest kawał rowera. I tak jak się wsiada, to czuć jego wielkość, jego moc. Są większe ogólnie, no ale do zwykłego rowera to jednak jest kawałek rowera. Jak na razie wszystko na plus, bo no, trzeba pojeździć, nie? Trzeba się poprzyzwyczajać. Hamulce działają, to się musi podocierać. Oczywiście, że to jest wszystko fabryka. Baterię trzeba naładować. Bo też z tego, co tam troszeczkę pooglądałem, wyczytałem, że no, wspomaganie, cała reszta trochę spada, jak spada też moc baterii. Bateria tu jest 0,6 kWh, jest schowana w ramę. A może tu go zaraz... O, fajny temat jest, bo to prosty temat. Lock, cyk, już macie rozpięty rower, że tak powiem, z kolana. O, jedną ręką, żeby nie było, jedną ręką, popatrzcie, cyk, drugą kręcę. O, zaraz mi się przewróci. No ale dobra, zaraz go tutaj, to jest tylniczy przedni, nie wiem, który mam hamulec. O, i zobaczcie, jedną ręką złożyłem rower na pół, zahamowałem. Tutaj jest bateria, trzeba ją kluczykiem odblokować i wyciągnąć z ramy. Także zaraz ją wyciągnę, wam pokażę, bo jednak dwóch rąk będę do tego potrzebował ogólnie. I dobra, widzimy się przy baterii. Coś tutaj lawety jakieś jeżdżą, a już wiem, po co jest to. Myślałem, że to jakaś osłona przed kamieniami może też żeby skakiwać, ale żeby postawić rower, nie? Bo kto go będzie trzymał? Zobaczcie, jak ładnie sobie stoi. Elegancko. Bateria wyciągnięta. Baterię, żeby wyciągnąć, to bez kluczyka jej nie wyciągniecie, bo tutaj mamy, gdzie on się schował? O, tu jest bolec, także ją trzeba przekręcić jeszcze dalej i wyszła bateria. Fajnie, że można ją ładować na zewnątrz, także ja ją wolę, na razie pewnie wezmę do domu, się naładuje, będzie, że tak powiem, w cieple sobie leżeć bateria i do rowera wsadzę, bo rower będzie no w zimnie, a baterię zostawimy w cieple oczywiście, żeby łatwiej było ładować. No i mamy, słuchajcie, 624 Wh, także z tego, co patrzyłem na innych filmach, ogólnie to 30 km ogólnie można na manetce, także jeszcze muszę tutaj pozaglądać, jak to na manetce jeździć, bo
bo po prostu trzeba się tego nauczyć. Także manetka tutaj jest ogólnie, z tego co wiem, zakazana. Ogranicznik do 25 km. Ten oczywiście można do 45 rozblokować. Jest na to filmów mnóstwo na internecie. Ci przyciski przytrzymuje, tam się odblokowuje, przeklikuje i to działa. I co wam mogę więcej powiedzieć? To nie jest kanał o rowerach, tylko o tym wszystkim. Magazynek energii i fotowoltaice, i pompa ciepła, etc., etc. Ale tu też mamy magazyn energii, mamy baterię i fajny gadżet. Powiem wam, cieszę się, że coś takiego do mnie trafiło, bo może troszeczkę człowiek się jeszcze w inny sposób odmurzczy z tego dziwnego świata. Także wszelkie informacje, rabaty i cała reszta tematów oczywiście w opisie filmu. A ja powiem wam coś więcej na ten temat tego roweru, jak sobie na nim pojeżdżę, ale tak sobie pojeżdżę trochę więcej i jeszcze troszeczkę pozdobywam informacji, co tu jak poustawiać. Na pewno wam powiem w następnym materiale. Teraz w tym momencie szczęścia, zdrowia, pomyślności i powiem wam, lecimy z tematem dalej, bo się bardzo fajne tematy ciekawe pojawiają. Już jadą tak naprawdę. Nie wiem, czy ten film będzie przed tamtym, czy po tym temacie, ale będzie fajny test, fajne porównanie i coś ciekawego. W moim temacie bardziej. Także rower na plus, połamany, to tylko kierownicę jeszcze pyk. No i wagę swoją ma, bo on około 32 czy 5 kg waży, no to jednak waga swoje robi, ale jednak jest tutaj kawał żelastwa, nie jakiegoś plastiku. Wszystko jest stalowe, konkretne. Podoba mi się. Lubię takie coś konkretnego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i lecimy z tematem dalej.